Hi, this is Damian from Karate.tv. On this episode, I take you to Krakow again. We're gonna meet Sensei Józef Rączka, 7 Dan. He's the best judge in Europe. He was having a special course there, judgment course of traditional karate tournaments. Stay with us and you're gonna know his story. But remember, this interview is in Polish language. You need to turn on the subtitles. Check it out. Dzisiaj ze mną jest gość specjalny, sensei Józef Rączka, 7 dan w karate tradycyjnym. Sensei dzisiaj dla nas prowadził specjalne szkolenie sędziowskie, dużo wiedzy było dzisiaj przekazane. Przede wszystkim dzień dobry sensei, witam. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że sensei zgodził się na ten wywiad, ponieważ chcemy tak naprawdę zgłębić historię karate w Polsce, jak to wszystko się tutaj w naszym kraju odbywało. No i pierwsze moje pytanie do sensei jest takie, jak wyglądały początki senseja w karate tradycyjnym? Moje początki sięgają roku 83, 84. Wtedy zacząłem jakby próbować ćwiczyć. Było to w Budapeszcie na Węgrzech, tam rozpocząłem studia na Wydziale Prawa i te pierwsze moje kroki były w grupie, która powstała na uczelni. Był to wtedy ten początkowy okres, on był bardzo trudny, bo nie było tam człowieka, który miałby jakąś większą wiedzę na ten temat. Był to, pamiętam, niebieski pasek, taka dziewczyna Węgierka, która tam gdzieś coś w swoim życiu liznęła tego karate, no i tak stworzyła się taka mała sekcja u nas na uczelni i tam zaczęliśmy ćwiczyć. Ten pierwszy rok, 83, był właśnie takim zupełnie początkowym. Rok później na tą uczelnię dotarł Polak Eugeniusz Kurowski. On wtedy już miał brązowy pas, pamiętam, i wtedy bardzo żeśmy się jakoś tak zaprzyjaźnili i on przejął prowadzenie tych zajęć na uczelni i w sumie już z nim przez ten rok następny przećwiczyłem. W międzyczasie przyjechał do nas sensei Włodzimierz Kwieciński, tam na Węgry, dlatego że ten Gienek Kurowski, on się już z sensejem Kwiecińskim znał i on na zaproszenie Gienka przyjechał i tam po raz pierwszy właśnie poznałem senseja Kwiecińskiego. Tam on nam przeprowadził egzamin, wtedy pamiętam zdałem na biały pas. To był 84 rok. Później potoczyło się to dość fajnie, bo sensei Kwieciński wprowadził nas w dwójkę do klubu, który działał w Budapeszcie. Ten klub nazywał się Mitex i był to klub, który jakby ogarniał czy prowadził zawodników, który może reprezentowali zawodnicy już tej rangi mistrzów Europy czy wicemistrzów świata. Pamiętam, tam był sensei Biru Girt. Był moim takim pierwszym sensejem już prawdziwym. Był węgierski sensei. Proszę? Węgierski sensei. Tak, węgierski, Biru Girt. On miał 2. dan i była to odmiana sportowego karate Shotokan, ale bardziej już w tych ochraniaczach takich na rękach. No i tam żeśmy próbowali właśnie ćwiczyć. I w tamtym Miteksie ćwiczyłem dość długo, bo do zakończenia studiów skończyłem
skończyłem je, pamiętam, z niebieskim pasem. Z niebieskim pasem wróciłem do Polski i tam założyłem swoją pierwszą sekcję karate. To wtedy było Fudokan. Było to pod auspicjami senseja Ilii Jorgi. No i tak próbowaliśmy tam w tym Nowym Targu ćwiczyć. Później nam to się rozrastało. Powstała sekcja w Zakopanem, powstała sekcja w Rabce i tak zaczęło ćwiczyć całe Podhale. Tak zaczęła się moja droga karate i po kolei jakby również szedłem po tych stopniach, jeżeli chodzi o stopnie wtajemniczenia, tak te brązowe pasy zaliczałem jeden po drugim. Pamiętam pierwszy dan, to było po moim wypadku, rok po moim wypadku, kiedy przejechał mnie samochód. Zdawałem egzamin na pierwszy dan w Szczecinie u senseja Begetto. To był taki mój pierwszy egzamin. Później drugi dan u senseja Ilii Jorgi w Krakowie. Na trzeci dan u senseja Kwiecińskiego w Człuchowie. Na czwarty zdawałem egzamin u senseja Nishiyamy. Na czwarty i piąty u senseja Nishiyamy w San Diego. Na szósty egzamin u senseja Kwiecińskiego i siódmy dan teraz niedawno został mi przyznany przez prezydenta Światowej Organizacji Karate senseja Ilii Jorgi. Tak to się powoli działo wszystko jedno po drugim. W każdym razie najtrudniejsze były te początki. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Można powiedzieć, że kawał karate za sensejem, praktycznie całe życie w treningu. Sensei, a niech mi sensei powie jakieś osiągnięcia sportowe, osiągnięcia zawodników. Jak to wyglądało w senseja w klubie? No, w tych czasach było tych zawodów może mniej niż teraz, bo teraz to organizuje się te zawody praktycznie jedne po drugich. W każdym razie no, moim takim osiągnięciem sportowym to było międzynarodowy turniej karate tradycyjnego we Włoszech w Treviso i tam zajęliśmy pierwsze miejsce w kata drużynowym w składzie Jarek Mejer, Paweł Krzywański, no i moja skromna osoba, Józef Rączka. Ćwiczyliśmy dosyć mocno to kata drużynowe. Pamiętam, robiliśmy Socin i drugie Nijushiho. I tym kata właśnie Socin z aplikacją zajęliśmy pierwsze miejsce w takim międzynarodowym turnieju we Włoszech. Złoty medal, no było to wielkie przeżycie i takim drugim moim osiągnięciem to był start w Mistrzostwach Europy w Mediolanie w Kumite i wtedy pojechaliśmy w 3 osoby, startowali Włodek Kwieciński, Jarek Mejer i ja. No, jeżeli chodzi o moją osobę, to chyba byłem tam w swojej kategorii, bo pamiętam, wtedy jeszcze miałem chyba brązowy pas. Byłem na 5. czy na 6. miejscu, nie było jakimś wielkim osiągnięciem, jakimś wyczynem, ale sam start się liczył i myślę, że to było też w jakim stopniu takie moje przełamanie psychiczne i odpowiednie ustawienie się do tej konkurencji Kumite. Sensei, a jakieś nasuwają się przez te wszystkie lata treningu karate jakieś ciekawe wspomnienia dotyczące na przykład obozów, jakieś ciekawe anegdotki? No, można by na ten temat mówić bardzo dużo, bo praktycznie każdy obóz, który organizujemy, czy każdy wyjazd wiąże się z jakimiś tam różnymi historiami, ale może ja nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o jednym, że warto ćwiczyć. Naprawdę czasami w życiu się to może przydać. Tak jak w moim przypadku ja miałem ten wypadek, który bardzo
mocno zapamiętałem i praktycznie on idzie ze mną przez całe życie. Miałem wtedy brązowy pas, pierwsze Q, kiedy przejechał mnie samochód, mój własny samochód. Takie nieszczęście było, że znalazłem się pod kołami. I co się okazało? Okazało się, że to, że ćwiczyłem karate, że byłem dobrze wysportowany, dobrze przygotowany, miałem mocne mięśnie brzucha, to mnie uratowało. Lekarz, który mnie operował, pan Podstawski, pan doktor w Zakopanem, po tym wszystkim, później jak się już wybudziłem, zadał mi jedno pytanie i stwierdzenie. Skąd pan masz takie mocne mięśnie brzucha? Jeżeli by nie to już prawdopodobnie byś pan nie żył. Nie zapomnę tego. I to, że ćwiczyłem tak mocno przez te parę lat, uratowało mi życie, bo tak naprawdę praktycznie wszystkie narządy, gdyby nie te mięśnie brzucha, wszystkie narządy by się rozleciały tam w środku. Także to jest ten jedyny jedyne takie moje wspomnienie, które wiąże się z karate i które potwierdza mnie w tym, że warto było. Moje sensei ostatnie pytanie, czy sensei miałby jakąś radę dla młodszego pokolenia dotyczącą karate? Dlaczego, oczywiście poza, tak jak sensei mówił o fizyczności samej, wzmocnionych mięśniach, dlaczego warto ćwiczyć karate, dlaczego warto poświęcić temu karate całe życie? No cóż, powiem tak. W dawnej Japonii, lata temu, ludzie ćwiczyli karate, żeby ratowało im życie. Ćwiczyli karate, żeby móc się bronić i zadawać śmiertelne ciosy. W obecnej dobie karate przejęło rolę zupełnie inną. Szczególnie dzisiaj dużo adeptów sztuki karate jest bardzo młodych. To są praktycznie dzieci, nawet jeszcze z przedszkola, ze szkoły podstawowej. I tutaj karate przejęło rolę wychowawczą. Przede wszystkim uczy ich dyscypliny, uczy ich pokory, uczy ich odpowiedniego zachowania, uczy ich priorytetów. To, że karate no centenashi, że karate nie zna agresji, to, że karate nie atakuje pierwsze, to, że zawsze trzeba stawać po stronie tego słabszego i próbować go bronić, pomagać mu w różnych sytuacjach. Dalej, poprzez ciężki trening karate uodparnia psychicznie. Młody człowiek na bazie ciężkiego treningu buduje swoje stabilne emocje i umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach w życiu. Nie tylko w momencie, kiedy mu tam grozi jakaś przemoc fizyczna z drugiej osoby, ale w różnych sytuacjach stresowych, że tu ma niepowodzenie, to się mu wali, tutaj ma problemy w rodzinie, tutaj ma problemy z pracą i tak dalej. Na bazie tego on potrafi się psychicznie uodpornić i ta psychiczna odporność, psychiczny taki jakiś duch, który w takim człowieku się buduje, pomaga mu przetrwać różne ciężkie chwile. I to na dzień dzisiejszy jest najważniejszym jakby aspektem tego treningu, żeby móc budować stabilne emocje i móc wzmacniać się psychicznie. Bo w tej chwili już nie musimy używać karate do tego, żeby walczyć o swoje życie, chociaż czasami zdarzają się takie przypadki, ale one są bardzo sporadyczne, dlatego że już w tej chwili mamy, jakby powiedzieć, zapewnione bezpieczeństwo przez policję, przez pewne służby porządkowe i niektórym, którzy jakoś próbują
zrobić drugiemu krzywdę, oni też się z tym liczą, że poniosą za to odpowiedzialność i jakąś odpowiedzialność karną. Także myślę, że karate w tej chwili to jest walka psychiczna, praca nad samym sobą, nad swoim charakterem, nad tym, żeby człowiek był z dnia na dzień coraz lepszy. Nie tylko jeżeli chodzi o trening, ale lepszy też, bardziej grzeczny, bardziej uprzejmy dla drugiego człowieka, żeby w tych dzisiejszych czasach takich nerwowych, żeby próbował ogarnąć swoje stabilne emocje i jakoś budować przyjaźń i poczucie takiej wzajemnej dobroci względem siebie. Wzajemnego wsparcia. Senseju, bardzo, bardzo dziękuję za ten krótki wywiad, za podzielenie się z nami swoją historią. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę sukcesów na arenie krajowej, na arenie międzynarodowej, ponieważ Sensei nasz tu wspiera swoją wiedzą, zarówno sędziowską, jak i też tą wiedzą na temat karate. Jak sami słyszeliście, Sensei całe życie poświęcił karate i myślę, że warto od niego czerpać wiedzę. Sensei, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Os. Os.